Dobry wieczór Państwu. To u Państwa korespondent filmowy. Rok 1926 to czas, kiedy kino jeszcze nie mówi, ale widzowie i tak słyszą w nim wszystko, co najważniejsze. W Hollywood na ekranach kin pojawia się ona, Greta Garbo. Jej amerykański debiut w słowiku hiszpańskim wystarczył, by studia filmowe ogłosiły: mamy nową królową. Chwilę później widzowie dostają szkarłatną literę z Lillian Gish w roli, która udowadnia, że kino nieme nie potrzebuje dialogów, żeby powiedzieć wszystko. A skoro o ikonach mowa, Rudolf Valentino, najsłynniejszy kochanek kina niemego, znowu rozkochuje w sobie publiczność w synu szejka. Widzowie wychodzą z kina rozmarzeni, nie wiedząc jeszcze, że to jego ostatnia rola. Miasto gwiazd żegna go zbyt wcześnie, choć fanki twierdzą do dziś, że Valentino po prostu odszedł w stronę światła reflektorów. Inne, bardziej pragmatyczne szepczą, że po prostu nie chciał doczekać czasów, w których aktorzy będą musieli uczyć się tekstu na pamięć. Tymczasem Buster Keaton w Generale pokazuje, że prawdziwy komizm nie potrzebuje ani słów, ani uśmiechu. Wystarczy lokomotywa i genialny timing. Widzowie jeszcze nie wiedzą, że patrzą na arcydzieło. Na razie po prostu zastanawiają się, jak on przeżył te kaskaderskie popisy. Skoro jednak o śmiałych snach mowa, w Europie właśnie ziścił się ten najpotężniejszy. Z Berlina płyną wieści, że Fritz Lang wreszcie zakończył zdjęcia do Metropolis. 310 dni na planie. Statyści oddychają z ulgą, a księgowi wytwórni UFA równo, chóralnie płaczą nad rachunkiem opiewającym na ponad 5 milionów marek. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii, kiedy budżet filmu stał się większym dramatem niż jego scenariusz. To najdroższa wizja przyszłości w historii kina. Ale spójrzcie tylko na ten plakat. Mechaniczna kobieta, która skradnie show wszystkim śmiertelnikom. Jeśli komuś śpieszno do roku 2026, może już teraz zajrzeć do powieści pani von Harbow. My jednak radzimy, nie wybiegajmy za daleko, bo na samą premierę wizji Langa musimy jeszcze chwilę poczekać. Ale w Nowym Jorku ktoś właśnie podkręcił regulator głośności. Oto przełomowa chwila. Pierwszy krok w stronę kina dźwiękowego. Don Juan, wieża miłości. Sierpień, Nowy Jork, technologia Vitaphone. Muzyka gra, efekty stukają. Dialogi milczą jeszcze, ale wszyscy wiedzą, to początek nowej ery. A co u nas? My też mamy czym się pochwalić. Nasza Pola Negri błyszczy na firmamencie fabryki snów. Elegancka, tajemnicza, absolutnie magnetyczna. Z każdym filmem udowadnia, że europejska gwiazda może podbić Amerykę bez jednego słowa. I tak właśnie wygląda filmowy rok 1926, pełen gwiazd większych niż ekran, historii większych niż życie i emocji, które nawet bez dźwięku trafiają prosto w serce. Drodzy Państwo, wrócimy po krótkiej przerwie. W międzyczasie zachęcamy do korespondencji z naszą redakcją. Przy okazji przypominamy, że siedząc w kinie w dobrym tonie jest zdjąć kapelusz, by nie zasłaniał on innym widzom srebrnego ekranu. A skoro już o nakryciach głowy mowa, to w Warszawie w 1926 roku rozpoczyna swoją działalność czapnicza manufaktura rodziny Sterkowskich. Prosimy nie wyłączać odbiorników. Już niebawem słyszymy się ponownie. To była audycja Radio Days 1926. Czytał Stanisław Górka.